Siemanko. Pokrótce pokażę, jak wymieniam sprzęgło w swojej rafce. Jak widać 2.0 VVTi 150 koni. Tutaj już mam troszkę porozbierane u góry. Oczywiście najpierw przy takich robotach dobrze jest odpiąć akumulator. No i tutaj z początku sobie robię dostęp do skrzyni od góry. Z takich ciekawostek jedynie co tu mogę powiedzieć, rozrusznik. Najpierw odkręcamy rozrusznik od skrzyni, później odkręcamy kabel, bo on jest przykręcony z tyłu. Skrzynia trzyma się u góry na 3 śruby na klucz 17 i 2 na 14. Ogólnie jak to w Japończyku, większość śrub tutaj jest na 14, 12 i 17. Tutaj później przy wyjmowaniu tej śruby od poduszki, od skrzyni, trzeba wyciągnąć zbiorniczek. On się fajnie wysuwa do góry i wychodzi. Ja tutaj mam instalację gazową, więc mam troszkę więcej grzebania. Muszę ją tutaj porozpinać i odchylić do góry. Jakby ktoś miał jakieś bardziej szczegółowe pytania, to proszę pisać w komentarzach. Jeśli będę miał trochę czasu, to odpowiem. Od spodu najpierw odkręciłem wydech. Tutaj tą poprzeczne wzmocnienie razem z przednią poduszką silnika. No i teraz wykręcam właśnie sanki pod silnikiem. Jak widać, śruby sanek są do wymiany, także czeka mnie jeszcze jedno zamówienie ze serwisu na śruby. No i co, działam dalej. Po rozpięciu wału i zdjęciu obydwu półosi należy odkręcić tutaj ten uchwyt trzymający skrzynkę rozdzielczą, czy tam przedni most, różnie to ludzie nazywają. No i samą tą skrzynkę trzeba odkręcić od skrzyni. No ja tu nie chcę ryzykować i próbować jej zdejmować razem ze skrzynią, bo nie wiem, czy da radę. Tutaj jest 5 nakrętek, no i u góry 2 śruby i jedna nakrętka mniejsza na klucz 14, bardzo schowana. Jest do niej dosyć ciężki dostęp, ale da radę ją odkręcić. No i tu jeszcze trzeba wykręcić ten czujnik w skrzyni. On jest prawdopodobnie czujnik prędkości samochodu. Aby móc tą jedną nakrętkę odkręcić, no to trzeba go wyciągnąć. On się trzyma na jednej śrubce, wetknięty na o-ring. Nie było żadnego problemu go wyciągnąć. Tu jeszcze dodam, że warto się wyposażyć w taką nasadkę 12-kątną przedłużaną o rozmiarze 30 do odkręcenia przegubów w
zwrotnicach. Skrzynkę mamy wyciągniętą. I teraz tak, ona ma 3 korki. Je sobie warto na odkręconej skrzynce poluzować. Tutaj akurat widać, że jest upocone, to wymienię sobie tą podkładkę uszczelniającą. Do niej wchodzi coś około 0,9 litra oleju. Ja tutaj 2 lata temu olej wymieniałem i nalewałem przez ten korek, bo tu są, tutaj korek spustowy, tutaj jest kontrolny, a tu wlewowy. Z tym, że ten wlewowy, jak jest na aucie, jest bardzo ciężko dostępny. Ja nalewałem przez ten korek kontrolny. I wiadomo, lejemy olej, aż się tutaj tym korkiem nie przeleje. Tutaj jeszcze może być problem przy demontażu, jeżeli nam się będzie ukosować i ta rurka będzie nam trochę wychodzić z jednej, trochę z drugiej, no to będzie lekki problem ją wyciągnąć ze skrzyni. Przy ponownym montażu uszczelnić w koło tego wałka. Ja uszczelniam to czymś takim. Na skrzyni lepiej widać tutaj to stare uszczelnienie. Skrzynię mamy już wyciągniętą. Jak widać, tu już mam łapę zdjętą. Łożysko oporowe też. Tutaj przeczyściłem wstępnie tulejkę prowadzącą. Grzybek jest na klucz 19. Jak widać, też już dość wypracowany. Zresztą tak samo jak stare widełki, widać po nich już lekkie przytarcie. Tutaj nie doszukałem się, z jaką siłą ma być ten grzybek dokręcony, ale widzę, był na klej, więc wkleję go nowego też wkręcę go na klej z wyczuciem. No i tutaj tą tulejkę, z tego co wyczytałem w instrukcji jednej, smaruje się smarem molibdenowym. No i ten wałek wielowypust też trzeba nasmarować i przetrzeć tak tylko, żeby nie było nadmiaru smaru. No tak, żeby był tylko tłusty. Składam, no i będziemy zakładać skrzynię z powrotem. To jest zestaw, który kupiłem. Mianowicie zestaw naprawczy sprzęgła. Tarcza sprzęgła, docisk i łożysko oporowe. I do tego z serwisu oryginalny grzybek, na którym opiera się łapa sprzęgła. I same widełki, czyli łapa sprzęgła, dźwignia, jak to woli, to tak nazywa. I tak, te oryginalne części kosztowały w serwisie na dzień dzisiejszy, czyli kwiecień 2021, 260 zł. No i komplet sprzęgła prawie 700 zł. Jak widać, łapę z łożyskiem już mam zamontowaną. Tu chciałem tylko dodać, że warto sobie też wyczyścić ten otwór na rozrusznik. Mi tutaj akurat ten rozrusznik bardzo ciężko wychodził. No, bo on tu jest bardzo fajnie, bardzo ciasno spasowany. I tu sobie ładnie to wyczyściłem.
Trochę się pośpieszyłem, bo zamontowałem już sprzęgło i nie pokazałem koła zamachowego, które jest kolorowe, ale pomierzyłem je, jest proste. No niby jeżeli jest kolorowe, poprzegrzewane, powinno się je wymienić, ale to jest moje prywatne auto, więc zmierzyłem, jest równe, więc je zostawię. Zrobię sobie takie ryzyko. Tutaj do wycentrowania tarczy sprzęgłowej powinien być taki specjalny kołek, ale nigdzie nie mogłem go znaleźć, więc wycentrowałem sobie tym zwykłym przyrządem. Najpierw skręciłem tarczę z dociskiem, później przykręciłem do koła zamachowego. 6 śrub mamy według instrukcji, dokręcamy na 19 Nm. Skrzynię już mam przyłapaną na miejscu. Chciałem tylko tutaj tak wtrącić, bo nie powiedziałem przy demontażu. Mi było wygodniej najpierw ją na tej długiej śrubie odkręcić z poduszki, opuścić i dopiero zdjąć tą łapę przy skrzyni, żeby było wygodniej wyciągać. Autko już złożone, już jestem po pierwszych testach. Sprzęgło działa rewelacyjnie. Przed wymianą, tak ze 2 lata, było takie krótkie, twarde. No teraz jest po prostu rewelacja. Także pozdrawiam i do zobaczenia w innych filmach.